Cześć, w odpowiedzi na prośbę wielu widzów, w tym filmie zajmę się rysowaniem czołgu T-34. Podobnie jak w poprzednim krótkim cyklu poświęconym karabinowi AK-47, tak i teraz w pierwszym filmie z tej serii skupię się na narysowaniu płaskiego widoku bocznego tego czołgu, a w drugim filmie pokażę, jak z płaskiego widoku stworzyć czołg w widoku przestrzennym. Zaczynam od narysowania trzech kwadratów sklejonych ze sobą w poziomie. Moduł boku kwadratu A można odmierzyć sobie ołówkiem. Następnie za pomocą przekątnych znajdują środki kwadratów i łączą je, by uzyskać poziomą linię. Dodatkowo przez środek lewego kwadratu prowadzą też pion. Dolną połowę krawędzi prawego kwadratu dzielą na 5 równych części, wyprowadzając z tej najwyższej poziomy pasek o długości 2,5 kwadratu. W lewym końcu powstałego właśnie paska wstawiam kwadrat i jego prawy bok przeciągam do dołu. Dalej w lewym kwadracie znajduję punkt położony dokładnie w środku odcinka, łączącego środek kwadratu z jego lewym bokiem. Punkt ten łączę z prawym narożnikiem lewego kwadratu. Ze środka prawego kwadratu wyprowadzam pion aż do dolnego boku. Uzyskany tak środek dolnego boku łączę z punktem na prawym boku oddalonym od dolnego narożnika o 1/10 A. Teraz pomiędzy tak wykonstruowane skośne linie a dolny bok poziomego paska wyrysowuję okręgi. W ten sposób uzyskuję zarys gąsienicy. Górny, nieruszony dotąd obszar połówek kwadratów dzielę teraz poziomą linią w proporcji 2:1. W lewym rogu środkowego kwadratu rysuję kwadrat o boku 1/3 A i dzielę go na dodatkowe 4 wewnętrzne kwadraciki. Tworzący krzyż styk kwadracików traktuję jako środek okręgu o promieniu nieznacznie krótszym niż ramiona krzyża i rysuję ćwiartki okręgu w dwóch kwadracikach po lewej. Końcówkę ćwiartki okręgu na górze łączę z narożnikiem kwadracika po prawej, a z dolnego końca ćwiartki okręgu wyprowadzam w dół niewielki łuk. Wieżę domykam z prawej strony nieco skośną linią, przechodzącą przez punkty oddalone od lewej krawędzi prawego kwadratu o 1/6 A na górnym boku i 1/4 A na środkowej linii poziomej. Od dołu wieżę domykam poziomą linią, wychodzącą z dolnego końca łuku po prawej. Z miejsca, w którym linia ta przekracza granicę kwadratu po prawej, wyprowadzam delikatny łuk w lewo do dołu, wszystkie ostre narożniki wieży wyoblam. Najwyższy punkt lewego okręgu gąsienic łączę z lewym końcem podstawy wieży. Z prawego końca podstawy wieży wyprowadzam poziom, a na prawym końcu załamuję go pod kątem 45 stopni tak, by trafił w przedłużenie górnej poziomej linii gąsienic. Nad górną krawędzią gąsienic dodaję linię równoległą błotnik. Aby narysować lufę, do lewej strony wieży doklejam kwadrat o boku długości około 1/9 A. Następnie do trzech wyjściowych kwadratów doklejam jeszcze pasek o szerokości 1/4 A. Ze środka łoża lufy wyprowadzam poziomą linię w lewo. Wokół tak utworzonej osi symetrii zaznaczam lufę jako trapez nieznacznie zwężający się w lewo. Obrysowuję wewnątrz obszar gąsienic. W pustym jak dotąd polu pomiędzy małymi kółkami wyrysowuję 5 jednakowych okręgów. Dwa narożne powinny być styczne do poziomej linii podłoża i skośnych linii gąsienic. Środki pozostałych znajduję poprzez narysowanie linii łączącej środki narożnych kół i podzielenie jej najpierw na połowy, a później na ćwiartki. Widoczne z boku jako prostokąty cylindryczne zbiorniki na tyle pojazdu powinny sięgać na górze do nadwieszonej płaszczyzny wieży, na dole być oddalone od gąsienic o 2 grubości błotnika, po lewej wystawać nieco w lewo względem środka przedostatniego koła, a po prawej kończyć się wraz ze środkiem ostatniego koła. Podobnie wysunięcie frontu czołgu jest na górze zrównane z końcem podstawy lufy, a na dole z punktem styku błotnika i kadłuba. Do tak utworzonej ogólnej bryły czołgu dodają pomniejsze detale, takie jak np. gniazdo karabinu, reflektory, włazy i tym podobne. Nie opisuję każdego z osobna, ale można je znaleźć na jednym z ostatnich etapów schematu, który dodatkowo udostępniam na Facebooku. Link zamieściłem w opisie tego filmu.
Aby dopracować gąsienicę, najpierw w równych odstępach zaznaczam na ich zewnętrznym obrysie drobne wypustki. Następnie wewnątrz gąsienic dodaję znacznie większe woblone trójkąty, po jednym na każdą parę małych wypustek. Trójkąty te są ułożone za kołami, więc w wielu przypadkach będą przez nie przesłonięte. Na końcu zaznaczam wewnętrzne podziały kół. Wokół środków rysuję jednakowe niewielkie okręgi. W 6 dużych kołach zaznaczam dodatkowy, nieco większy okrąg blisko środka, a w 5 największych jeszcze jeden, największy okrąg blisko krawędzi. Wszystkie koła dzielę jak tort na wiele równych kawałków. W przypadku najmniejszego koła najłatwiej jest najpierw wprowadzić podział na 2, a następnie każdą połowę podzielić na 5 równych części. W dużych kołach najpierw zaznaczam podział na 4, a następnie każdą ćwiartkę dzielę jeszcze na 3 równe kawałki. W środku każdej części rysuję niewielki okrąg. Wykonanie tej czynności dla wszystkich kół może być nieco żmudne i czasochłonne, ale efekt końcowy będzie tego warty. Ostatnie koło dzielę podobnie na 6 równych części. Tu mała dygresja dla widzów spoza Polski. Czołg T-34 był oczywiście produktem sowieckim, jednak w drugiej połowie II wojny światowej wszedł także do wyposażenia jednostek pancernych Ludowego Wojska Polskiego. Nie była to suwerenna armia polska i zamiast wyzwolenia przyniosła Polsce wraz z Armią Czerwoną sowiecką okupację, trwającą aż do początku lat 90. Tym niemniej, mimo trudności i zawiłości historii, czołg tego typu oznaczony jako Rudy 102 stał się w Polsce ikoną popkultury poprzez znany serial Czterej pancerni i pies. Tu właśnie prezentuję wariant w powyższym oznaczeniu, z polskim orzełkiem, choć bez należnej mu korony, oraz z odciskami rąk załogi. Ponieważ jestem praworęczny, cieniowanie rozpoczynam od lewego górnego narożnika i stopniowo przechodzę w prawo i do dołu. Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że przy opracowywaniu tego widoku musiałem wprowadzić nieco uproszczeń, na tyle jednak nieznacznych, że dla niewprawionego oka nie będą one zauważalne. Osoby fachowo znające się na temacie i rozpoznające kolejne wersje czołgu, np. po liczbie śrubek na kadłubie, proszę o wyrozumiałość, bo dla w miarę przystępnego zobrazowania tematu owe uproszczenia były po prostu niezbędne. Zachęcam do obejrzenia drugiej części, w której będę wykorzystywał przedstawiony tu właśnie sposób do narysowania czołgu T-34 w widoku perspektywicznym. Wszystkich, którym podobał się ten film, zachęcam do subskrybowania tego kanału i do dzielenia się naszymi filmami z innymi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.